Hej, ja jestem Paulina i witam Was na swoim kanale i w dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać, jak na szydełku wykonać taką prostą opaskę. Nie każdy lubi nosić czapki, więc taka opaska będzie fajną alternatywą. Robi się ją bardzo szybko i jest bardzo łatwa w wykonaniu. Zapraszam serdecznie do oglądania. I do wykonania tej opaski użyjemy sobie The Petit Wool od We Are Knitters. Ja tą etykietę już dawno temu wyrzuciłam, został mi ostatni motek tej włóczki. Ona jest na szydełko 7 lub 8 z tego co pamiętam. I to jest kolor Aquamarine. Potrzebujemy szydełka i ja właśnie użyję w rozmiarze 5, czyli mniejsze niż zaleca producent, dlatego że chcę, żeby ten splot był po prostu trochę ciaśniejszy. Przydadzą się oczywiście nożyczki, igła i to w zasadzie wszystko. I naszą pracę zaczynamy standardowo od magicznej pętelki. I teraz zróbcie 65 oczek łańcuszka. No i co robimy dalej? Jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, w którym wykonywałam czapkę beanie ściegiem brioche, no to z tą opaską sobie raz, dwa poradzicie, bo w zasadzie będziemy pracować tym samym ściegiem w taki sam sposób. Czyli nawijamy sobie włóczkę na szydełko, odwracamy sobie ten łańcuszek i tutaj jest ta pętelka, w którą będziemy się wbijać. Pierwsze oczko zostawiamy nieruszone, wbijamy się w drugie, czyli odwracam sobie ten łańcuszek, wbijam się w tą pętelkę, zbieram włóczkę i przez te dwie pętelki od razu przeciągam. Nabieram włóczkę na szydełko, wbijam się w kolejne oczko, zbieram włóczkę i przez dwie pętelki od razu przeciągam. Czyli pracujemy do końca tego rzędu dokładnie w taki sposób. I jak przerobicie sobie do końca tego rzędu, no to pokażę Wam, co będziemy robić dalej. Pierwszy rząd mam skończony, przechodzę do drugiego, robiąc oczko łańcuszka, odwracam robótkę i będziemy dalej pracować półsłupkami nawijanymi i będziemy się wbijać dokładnie w tą pętelkę teraz. Czyli tak jak robiliśmy czapkę z poprzedniego filmu. Nabieramy sobie włóczkę na szydełko, wbijamy się w to pierwsze tutaj oczko, w tą pierwszą pętelkę, zbieramy włóczkę i od razu przez te dwie pętelki przeciągamy. Kolejne i od razu przeciągamy. I w ten sposób ja przerobię teraz 18 rzędów. Wy możecie przerobić tych rzędów więcej, jeżeli chcecie, żeby ta opaska była szersza. I jak skończycie, no to pokażę Wam, jak będziemy tą opaskę zszywać. Ok, ja jestem z powrotem, przerobiłam wszystkie rzędy, tylko mały update jest taki, że jednak zdecydowałam się zrobić 19 rzędów, nie 18, dlatego że ten ścieg po prostu układa się ładniej, równiej tutaj, więc jeżeli będziecie robić swoją opaskę, to zdecydujcie się na zrobienie właśnie nieparzystej ilości rzędów. Zapomniałam o tym powiedzieć wcześniej, natomiast tą opaskę próbną robiłam już jakiś czas temu i zapisałam sobie, żeby zrobić 18 rzędów. Nie wiem dlaczego, a jednak okazuje się, że lepiej to będzie wyglądało w moim przypadku przy 19. Postaram się dodać tą informację jeszcze w opisie, że jest taki mały błąd na początku filmu, w którym mówię, żeby zrobić 18 rzędów, a ostatecznie jednak robię 19. Więc tak, robię oczko łańcuszka, przeciągam sobie całą włóczkę, ucinam sobie jej odpowiednią ilość, żebym potem mogła jeszcze tą opaskę zszyć. No i teraz pozostaje nam zszyć tą opaskę. No i zabieramy się za zszywanie. Ta strona, po której ten ścieg układa mi się w taki fajny, równy sposób, to będzie moja tak zwana prawa strona, czyli ta widoczna. Odwracam więc robótkę na lewą stronę. Na tej lewej stronie będę to wszystko zszywać. I co robimy? Składamy sobie obie te części na pół i wkładamy te części w taką zakładkę. I teraz musimy sobie to wszystko ładnie przeszyć. Najpierw sobie to bardzo dokładnie ułóżcie.
Bierzemy sobie igłę z nawiniętą włóczką i przeszywamy. I teraz oczywiście najlepiej i najbezpieczniej będzie, jak przeszyjemy sobie to wszystko jeszcze kilka razy, tak żeby mieć pewność, że to się nie spruje. Ale już w tym momencie tak naprawdę jest prawie gotowe. Więc możemy sobie ścisnąć. Ja to jeszcze za chwilkę poprzeszywam, ale chcę Wam już pokazać, jak to będzie wyglądać. I teraz po prostu jeszcze odwróćcie sobie to z powrotem na tą stronę, poprzeszywajcie to parę razy i opaska jest gotowa. Mam nadzieję, że ten krótki filmik okaże się dla Was pomocny i oznaczycie mnie na Instagramie i standardowo oczywiście łapki w górę pod tym filmem. Zostawcie mi też jakiś komentarz, subskrypcję i do następnego filmu. Hej!